Kod na grę otrzymałem od Microsoft Polska. Lubię filmy jak i gry dziejące się w Luizjanie, szczególnie jeśli akcja umiejscowiona jest w Nowym Orleanie. O ile filmów trochę takich było, tak z grami jest już gorzej, ale mieliśmy Gabriela Knighta, Infamousa 2 czy świetny, ale mocno dzisiaj zapomniany Shadowman. Po części gra z tej recenzji trochę nawiązuje do tych lubianych przeze mnie klimatów, no ale nie do końca. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik-Micielski, a to recenzja gry South of Midnight w wersji na Xbox Series X. Zapraszam. Pierwsze zapowiedzi South of Midnight raczej mnie nie porwały. Ciekawie zapowiadał się styl graficzny, który miał nawiązywać trochę do animowanego Spidermana, natomiast reszta jakoś już mnie nie rzuciła na kolana. Był to jeden z wielu trailerów gier, o których zapomniałem w momencie, jak trailer się skończył. Za produkcję odpowiada studio Compulsion Games, które dało nam średni kontrast i nie mniej średniego We Happy Few. Niemniej, gdy Microsoft podesłał klucz, postanowiłem sprawdzić, co to z tego wyszło i czy faktycznie gra wybija się ponad przeciętność, czy będzie to dokładnie taki tytuł, za jaki go brałem. Do ogrania i natychmiastowego zapomnienia. South of Midnight opowiada historię czarnoskórej dziewczyny Hazel, której podczas huraganu rzeka zabiera dom wraz z przebywającą w środku jej matką. Dziewczyna, chcąc jej pomóc, trafia do dziwnej rzeczywistości zamieszkałej przez przedziwne stwory. Hazel staje się też tkaczką, która może spruwać wrogie istoty i walczyć z nimi przy użyciu szydełek. Przygoda doprowadzi ją do odkrycia prawdy o sobie, jak i własnej rodzinie. Fabuła początkowo jest ciekawa, jednak dość szybko schodzi na ckliwe rodzinne historyjki i te motywy są dość słabe. Są po prostu gry, które robią to o wiele lepiej i z większym wyczuciem. Niemniej, potem gra idzie w ciekawsze strony, bo zahacza o legendy i folklor amerykańskiego południa, no i tytuł tutaj, trzeba przyznać, się rozpędza. Niestety nie potrafi podtrzymać tempa i pod koniec byłem już tak znudzony, że zmuszałem się, aby grę ukończyć. Historia jest niestety nierówna. Są świetne momenty i świetne motywy i to ogląda się z wielką przyjemnością i są takie, które obchodzą cię tyle co tłuszcz po kiełbasie z zeszłego tygodnia. Zbyt często gra wali w nas moralniakami, próbując przekazać jakieś emocjonalne historie, ale są one po prostu tak nudne, że można zasnąć. Najlepsze momenty to te, w których stykamy się z legendami południa. Tutaj gra faktycznie błyszczy, ale gdy na scenę wchodzi matka Hazel i jej problemy, no to masz ochotę rzucić padem w telewizor. Grę podzielono na dwa segmenty, eksplorację i walkę, i w żadnym z nich gra nie jest wybitna. Eksploracja jest zdecydowanie tym przyjemniejszym elementem gry. Zwiedzamy sielskie lokacje, z czasem Hazel nauczy się nowych umiejętności, będzie biegała po ścianach czy używała linki. Mocno zalatuje to trylogią Piasków Czasu, ale książę robił to lepiej dekady temu. Od czasu do czasu dostaniemy banalne zagadki typu pchnij wóz, aby wejść wyżej, czy coś takiego. Nic, co miałoby nas zatrzymać na dłużej niż 3 sekundy. Ciekawym, choć trochę zmarnowanym pomysłem jest to, że w którymś momencie gry Hazel dostaje maskotkę, grzanka, którą można rzucić i nią sterować niczym lalką voodoo. Grzanek może korzystać z ciasnych przejść, aby dotrzeć do na przykład znajdźki. Hazel potrafi też niczym Nathan Drake wspinać się i poruszać po skalnych półkach. Pod koniec gry będzie też mogła nawet latać w specjalnych tunelach powietrznych. Ogólnie gra stawia na dość liniową eksplorację. Co prawda możemy odbić tu i tam, aby poszukać znajdziek, ale raczej tytuł mocno liniowo prowadzi nas do celu, więc zgubić się tutaj nie da. Drugim elementem jest walka i mój Boże, jest to najbardziej nudna, schematyczna walka, jaką widziałem. Do tego źle zaprojektowana i nie dająca ani krzty satysfakcji. Początkowo nawet może zapowiadać się nieźle. Hazel ma kombosy, stosuje uniki, przeciwnicy mają nieblokowane ciosy, a po pokonaniu ich trzeba ich jeszcze spróć, aby wreszcie opuścili ziemski padł. Niestety, bardzo szybko wychodzi, że po pierwsze walki są niezwykle nieczytelne, przeciwnicy to jakieś zjawy czy demony, niemal nie ma możliwości unikania ich ciosów, bo ciężko odczytać po ich animacji, kiedy należy to zrobić. Pomimo to, że gra wprowadza co jakiś czas nowych, ale totalnie bezpłciowych przeciwników, okazuje się, że każda walka to nudny i powtarzalny schemat. 3 ciosy,
unik. Kolejne 2 ciosy, przeciwnik ogarnia cios do niezablokowania, unik, powrót i kolejne ciosy, aż nie padnie i sprócie. I tak w kółko. Każda walka odbywa się na zamkniętej arenie, więc taktyki nie ma w tym żadnej, a podkręca jeszcze bardziej nudę. Na każdej arenie po ukończonej walce trzeba jeszcze spróć stygmat, który odsłoni wcześniej blokowane przejście i przepuści nas dalej. Pod koniec gry, gdy tylko widziałem, że zbliża się kolejny pojedynek na zamkniętej arenie, chciało mi się płakać z bezsilności, a walki będzie dużo. Mam wrażenie, że ten element powstał tylko po to, aby wydłużyć tą i tak krótką rozgrywkę. Niestety, walka dość ważna z punktu widzenia całej rozgrywki została położona zupełnie i dawno nie widziałem tak bezpłciowego, pozbawionego ikry systemu, który po jakimś czasie zaczyna doprowadzać niemal do szału. Jakby bardzo się starano o to, aby walka nie sprawiała ci ani odrobiny przyjemności. South of Midnight oferuje też upgrade bohaterki. Aby tego dokonać, trzeba zbierać specjalne kłaczki. Tak, nazywa się to oficjalnie kłaczki. Za zdobyte kłaczki ulepszymy skromne drzewko Hazel, dorzucając do totalnie nieistotnych w walce umiejętności upgrade'y. South of Midnight ma też najbardziej dziwaczną znajdźkę, jaką w życiu widziałem. I nie są to wspomniane kłaczki, bo kłaczki obok zbierania samych kłaczków dostajemy, uwaga, za odpychanie mocą kawałków blachy falistej. Tak, nie przesłyszeliście się. Na ziemi leżą kawały blachy falistej, trzeba na nich użyć mocy odepchnięcia i za każdy taki kawałek odepchniętej blachy falistej dostajemy 5 kłaczków. Słodko. Fajnym elementem rozgrywki jest ucieczka. Pamiętacie w Piaskach Czasu sekwencję ucieczki przed istotą zwaną Dahaka? No to tutaj jest podobnie, tylko gorzej wykonane, ale i tak to miła odmiana od nudnej jak flaki z olejem walki. Więc te elementy ucieczki, choć niezwykle krótkie, są całkiem niezłe, choć też goniący nas demon raczej nie leci za nami na sprincie, ale powoli, dostojnie się porusza, więc nie trzeba mieć jakiegoś mega refleksu, aby mu uciec. Grę podzielono na rozdziały. Każdy z nich opowiada historię jakiejś istoty zamieszkującej odwiedzany świat, a więc poznamy na przykład historię aligatora czy 2 braci. Ogólnie te historie czasami są nawet niezłe, choć też nie mogę powiedzieć, że specjalnie porywają. Wspomniałem o rozdziałach. Do 10 rozdziału gra jeszcze jakoś daje radę. I gdy okazuje się, że już jesteśmy u kresu rozwiązania zagadki, pyk, okazuje się, że są jeszcze 4 kolejne rozdziały. Te ostatnie to już droga przez mękę. Mam wrażenie ponownie, że dodano je na siłę tylko po to, aby wydłużyć rozgrywkę. Załączył mi się tutaj tryb byle szybko do celu. Nie miałem już siły eksplorować, bo szambo nudy właśnie intensywnie wybiło samym gęstym. To, czym gra potrafi się obronić, to niektóre walki z bossami. Część z nich, jak pojedynek z gigantycznym aligatorem, jest fajnie zrealizowany i widowiskowy. Zupełna odwrotność walk arenowych z duchozjawami. Tutaj daje mały plusik, bo faktycznie te elementy dopracowano, no i mogą się podobać. Jeśli chodzi o oprawę, jest ładnie, ale brakuje grze konsekwencji, zaraz to wyjaśnię. Gra rozpoczyna się intrem zrealizowanym w animacji poklatkowej i wygląda to rewelacyjnie. Niestety, kolejne cutscenki są już generowane w czasie rzeczywistym i próbowano użyć techniki, jakiej wykonano w Spider-Manie, mianowicie niski klatkarz animacji, ale chyba coś z tym nie pykło i teraz dochodzimy do niekonsekwencji. Niektóre obiekty faktycznie mają mało klatek i wyglądają jak Spider-Man, a niektóre nie. Czasami są takie sytuacje, że jedynie usta postaci mają mniej klatek, a same postacie mają pełny klatkarz. Bardzo źle to wygląda. Czasami ten zmniejszony klatkarz jest w jednej scenie, a w drugiej już go nie ma. Czasami w ogóle go nie ma, jakby nie do końca to wszystko dopracowano. Same postacie postanowiono wystylizować, ale średnio one pasują do teł, więc postacie są jak dla mnie po prostu brzydkie i wyglądają tanio i kiepsko. Kontrastuje to z naprawdę bogatymi i fajnie zaprojektowanymi miejscówkami. Tutaj jest na czym oko zawiesić, bo czasami twórcy się naprawdę postarali, aby odwiedzane miejscówki były klimatyczne i ładne. Ale ponownie, biegniesz lasem i widzisz na przykład w tle niedźwiedzie i są one w zmniejszonym klatkarzu, ale zaraz obok ciebie stoi lis i ma pełny klatkarz. No słabo to wyszło, jakby twórcy nie do końca okiełznali ten element. Ogólnie oprawa to najjaśniejszy punkt South of Midnight. Niestety sama oprawa gry nie obroni.
Pochwalić za to muszę ścieżkę dźwiękową, dokładnie piosenki. Podkreślam nie muzykę, a piosenki. Soundtrack naprawdę wypadł doskonale i pieśni, które słyszymy od czasu do czasu, mogą się podobać i fajnie współgrają z tym, co się dzieje na ekranie. Choć ukończenie tytułu zajęło mi 9 godzin, miałem wrażenie, że trwało to wieki. Nuda, która dość szybko się wkrada, nie zostanie usunięta, jeśli pokryje się ją ładną oprawą. Walki to jakieś nieporozumienie. Jak dla mnie w ogóle nie powinno być tych walk, a z gry można było zrobić symulator chodzenia. Pewnie nawet wyszłoby jej to na dobre. Gra sprawia wrażenie też sztucznie wydłużanej przez zbędne i potwornie nudne rozdziały. Dodatkowo szybko staje się mocno schematyczna. Choć dostajesz niby nowe moce, no to w zasadzie robisz ciągle to samo. Trochę wspinaczki, czasem użycie linki, trochę eksploracji i walka. Czasem ucieczka przed demonem, no i potem wszystko zaczyna się od nowa. Choć gra sprawia wrażenie niezwykle kreatywnej, to mam wrażenie, że pomysłu na grę nie było w ogóle. Postanowiono zerżnąć co się dało z księcia Persji, dorzucić kiepski model walki, a wszystko przykryć naprawdę ładną oprawą i ciekawymi fragmentami historii. No i na dodatek dorzucić niedziałającą w pełni stylizację zmniejszonego klatkarzu, aby było o czym mówić. Ale to niestety tutaj się nie spina. W grę możecie zagrać w ramach subskrypcji Game Pass i tylko w takiej formie powinniście ją sprawdzić. Chyba że cena będzie wynosiła 2-3 dyszki, wtedy jak naprawdę nie ma w co grać, można w South of Midnight pyknąć. Inaczej lepiej dać sobie spokój. To przykład gry, która dobitnie pokazuje, że ładna oprawa w grach to niestety nie wszystko. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.